Witam Was na moim kanale o aranżacji wnętrz. Dzisiaj porozmawiamy sobie o pomysłach na sufit. Jaki jest sposób, żeby fajnie go ciekawie zaaranżować. Oczywiście sufit może być prosty, może być płaski, tym bardziej jak jest fajna, ciekawa, designerska lampa, ale można go zrobić jako sufit napinany z płyty gipsowo-kartonowej, czyli podwieszany, z cegły, możemy go zrobić z betonu, tak ostatnio popularnego. No jest wiele pomysłów. Za chwilkę pokażę, co zrobić, aby wszystko to ładnie, ciekawie się komponowało. Ja nazywam się Marek Suchocki, prowadzę portal aranżacjawnętrz.pl i zapraszam Was do tego odcinka. Zaczynamy! Pamiętajcie, że to, co damy na sufit, musi nam współgrać z wszystkim, co mamy w danym mieszkaniu, w danym domu, czyli ze ścianami, z podłogami. To, co damy na sufit, będzie nadawało charakteru. Bo jeżeli damy taką sztukaterię, no to aż prosi się ona do stylu klasycznego, do modern classic. Tak? Ona po prostu nada charakteru nam tym wnętrzom. Zaczniemy od takiego sposobu mniej oczywistego, od desek na suficie. W tym przypadku mamy akurat deski faktycznie z rozebranej szopy ponad stuletniej. Te deski zostały polakierowane i przymocowane do sufitu. No akurat w tym przypadku nie tylko do sufitu, bo również są na ścianie. Możemy to zrobić do stylu loftowego, ale możemy zrobić do wiejskiego, rustykalnego, czy nawet do prowansalskiego, w zależności w jakim kolorze te deski będą. Ok, a co jeżeli chcemy zrobić taki styl loftowy w domu czy w mieszkaniu? No, często stosujemy wtedy sufit betonowy. Może to być jaśniejszy, ciemniejszy beton, może to być połączony z cegłą czy z drewnem. W każdym razie, jeżeli zrobimy, czy z kratą metalową, też często dajemy kraty metalowe na suficie plus taki beton, bardzo fajnie to daje wtedy styl industrialny, loftowy. Zresztą sami się przekonajcie. A co jeżeli mamy nowoczesny dom? Nie chcemy dawać sufitów betonowych, bo tam też takie pasują. Mamy niskie pomieszczenie, chcemy je optycznie podnieść. Możemy zastosować wtedy sufit napinany. Zobaczcie, sufit napinany jest to właśnie coś takiego, różnie na to mówimy. Sufit napinany, barizol, DPS, folia, jak zwał, tak zwał. W każdym bądź razie ma kilka fajnych zalet. Przede wszystkim taki sufit możemy kształtować jak chcemy. Różnie możemy je robić. No i jest pewien problem, że jeżeli mamy już bardzo dużą płaszczyznę, to gdzieś będzie delikatne przecięcie, tak jak na przykład tutaj. Ale to jest naprawdę tak zrobione, że tego nie widać. Są różne kolory. Oczywiście, to jest kolor akurat beżowy, ale są różne kolory. Jest to łatwe w utrzymaniu czystości, można bardzo fajnie przetrzeć. Widzicie? No jeżeli tego nie przedziurawię specjalnie, to naprawdę jest to trudno zniszczyć. Druga rzecz, możemy zrobić folię z obrazem, czyli tu może być jakaś grafika, może to być, nie wiem, niebo, może być jakieś zdjęcie, jeżeli będziemy chcieli, wszystko jest możliwe. Możemy zrobić taki sufit przeźroczysty, bo są folie takie przeźroczyste i dać u góry paski LEDowe. Wtedy, jak zapalimy takie światło, mamy wrażenie, że ten sufit w całości nam świeci. Naprawdę fajne rozwiązanie, możemy zrobić tak jak tutaj jest, półeczkę, i podświetlić taki sufit, taką folię jeszcze w inny sposób. Można się zastanowić, ja polecam. Ok, taki sufit napinany świetnie się sprawdzi w nowoczesnych wnętrzach, ale co jeżeli mamy bardziej klasyczne, w stylu tak popularnym teraz modern classic, co zrobić? Słuchajcie, nie bójcie się pustych, w cudzysłowie pustych, płaskich sufitów. To też może być fajne. To też może nadać styl całym wnętrzom. Poza tym może dać fajną designerską lampę, tak? Coś innego, coś ciekawego i też ładnie to będzie wyglądało. Ale do klasycznych, do modern classic, do takiego stylu aż się prosi sztukateria. Zobaczcie, może być to sztukateria delikatna, naprawdę
no tylko po bokach coś dane. Może być bardziej rozbudowane. Mogą być rozety wokół lampy. Mogą być oczywiście też kasetony, ale już takiej dobrej jakości proponuję. I to nada charakter danym wnętrzom. Akurat teraz sztukateria jest na topie. Mnie osobiście również się podoba i naprawdę ładnie dzięki niej można ukształtować, pokazać, zaprezentować całe wnętrze. No ostatnio, prawdę mówiąc, to klient nawet chciał dać lustro na sufit. Nie polecam i też go odwiodłem od tego pomysłu, no ale jest to też jakiś sposób na życie. No cóż, ja bym jednak wolał swojej łysinki nie oglądać, ale jest to kolejny jakiś tam pomysł. Dobra, a sufity podwieszane to nadal dobry pomysł, czy już niekoniecznie? No, ja uważam, że dalej dobry pomysł. Dzięki nim naprawdę fajne rzeczy możemy uzyskać. Przede wszystkim możemy ukryć gdzieś światło, podświetlić fajnie pomieszczenie. Druga sprawa, zrobić strefy w mieszkaniu. Szczególnie ważne to jest w małych pomieszczeniach, w kawalerkach, w niewiele większych mieszkaniach, gdzie mamy wszystko w jednym miejscu. Dzięki takim sufitom możemy oddzielić sobie wizualnie pomieszczenie salon od jadalni, czy kuchnię od jadalni, tak? To jest fajny plus i można te sufity bardzo fajnie zrobić. Zrobić podobny wzór, co jest na podłodze i na suficie. Naprawdę warto się tym pobawić. Zresztą no zobaczcie, jak mogą sufity różnie wyglądać. Ok, mówiłem Wam, że na suficie napinanym można zrobić obrazy, różne wzory, ale nie każdy chce, tak? Nie każdy chce taką folię napinaną. To też nie jest tanie, chociaż już nie najdroższe, ale jeżeli chcemy zrobić obraz, w cudzysłowie, chcemy coś fajnego, ciekawego, kolorowego, można pomyśleć o tapetach na suficie. Powiem Wam szczerze, fajnie to wygląda. Zaraz zobaczycie kilka przykładów. Naprawdę jest to ciekawy pomysł. Te barwy, kolory są tak ładne. No, fajnie można te całe pomieszczenie ozdobić tylko dzięki takiemu zabiegowi, że damy na sufit tapetę. Zobaczcie. Tą aranżację dostałem ze studia Wonderwall z Krakowa. Słuchajcie, tapety mają nieziemskie. Zerknijcie tam, bo czy na ścianę, czy na sufit naprawdę mają piękne. A tu jest projekt z pracowni Babie Oko. Pani Katarzyna Sokołowska mi to podesłała. No i zobaczcie, jak fajnie i ciekawie taka łazienka może wyglądać. Ok, i jeszcze fajne jedno ciekawe rozwiązanie na sufit to lamele drewniane. One się bardzo fajnie przyjęły, nie tylko na suficie, ale i na ścianie. Mają tą zaletę, że pasują do wielu styli. Naprawdę możecie kombinować z nimi. W rustykalnym wiejskim, w loftowym, w nowoczesnym jest dużo pomysłów na nie. Można między nie wkładać oświetlenie, ale też fajna zaleta tego jest taka, że możemy dzięki nim, tak jak z sufitami podwieszanymi, oddzielić strefy w mieszkaniu. To jest duży plus. I te lamele również mogą schodzić w cudzysłowie z sufitu na dół, tak? Czy to po ścianie, czy zrobić takie przepierzenie. To też ładnie wygląda. Zamiast tapety można dać na sufit farbę. I nie mam tu oczywiście na myśli zwykłego jakiegoś tam normalnego koloru, chociaż można dać, jasne, ale farbę strukturalną, która tworzy jakiś wzór. Mogą też być oczywiście tynki. Jest to troszeczkę podobny materiał, aczkolwiek no inaczej też się wykonuje to. Ta farba strukturalna w tym przypadku jest to połączona z cegłą i to jest kolejny pomysł na sufit, cegła na suficie. To jest akurat przykład z mieszkania aktora Mateusza Wróblewskiego. Mogliście zobaczyć kiedyś mój odcinek, który nagrywałem u niego w mieszkaniu. I tu jest właśnie połączenie takiej farby imitującej akurat beton i cegły. I jeszcze jeden pomysł na sufit to belki drewniane. Pokazywałem Wam deski, piękne deski z rozebranej starej szopy, ale można zastosować sufit gładki z tynkiem plus belki drewniane.
Nadaje to bardzo fajnego stylu, takiego rustykalnego, wiejskiego, prowansalskiego, w zależności jak mamy resztę pomieszczeń zrobionych. Jest to fajny pomysł, naprawdę fajny. Można dać stare te belki lub imitację belek. To przede wszystkim lepiej finansowo wychodzi. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Jeżeli tak, to liczę na tą łapkę w górę, przycisk subskrybuj, dzwoneczek, tak żeby kolejne pomysły, kolejne odcinki Was nie ominęły. A na ten moment dziękuję, do zobaczenia i cześć!